Cześć wszystkim! Dzisiaj przegląd rynku oraz kryptoinfluencerzy. Zobaczymy, co u nich słychać oraz jak rozpoczął się początek tygodnia na rynku krypto. Pierwszy z nich to Krypto Julian. Dziś chciałbym porozmawiać o prognozach dotyczących Bitcoina, które przedstawił polski influ Krypto Julian na swoim kanale Gotowy na Krypto. W jednym z ostatnich nagrań analizował obecny stan rynku kryptowalut i wskazał, że Bitcoin blisko dołka. Julian zauważył, że obecny trend spadkowy może sugerować, że wartość Bitcoina może osiągnąć najniższy poziom. Podkreślił, że jeśli obecne warunki rynkowe się utrzymają, możemy spodziewać się dalszych spadków, co może otworzyć nowe możliwości inwestycyjne dla tych, którzy czekają na lepszy moment do zakupu. W swoim wystąpieniu Julian wskazał kilka kluczowych poziomów wsparcia, na które warto zwrócić uwagę. Jeśli Bitcoin przebije poziom $70,000, to dalsze spadki mogą być nieuniknione, dodał, zwracając uwagę na znaczenie monitorowania sentymentu rynkowego oraz wydarzeń, które mogą wpłynąć na ceny kryptowalut. Julian posiłkował się także danymi analitycznymi, aby uzasadnić swoje przewidywania. Sugerował, że obecny cykl rynkowy jest analogiczny do poprzednich, gdzie po dłuższych okresach konsolidacji przyszedł czas na silne wzrosty. Zachęcam do śledzenia rynku i dołączenia do dyskusji na temat przyszłości Bitcoina oraz innych kryptowalut. Pamiętajcie, że inwestowanie w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem, więc zawsze warto robić własne badania przed podjęciem decyzji. A teraz zapraszam na przegląd rynku, a po nim Fyl Konieczny oraz Krypto Stasiak. Także jedziemy z kolejnym tematem. Ogólna kapitalizacja rynku kryptowalut wzrosła o ponad 3%. Wzrosła do $2,866 milionów. Liderzy rynku, tacy jak Bitcoin i Ethereum, odnotowali znaczące zyski. Bitcoin zyskał 3,5% do ponad $87,000, natomiast Ethereum wzrosło o prawie 4%. Aktualna cena wynosi około $2080. Inne czołowe kryptowaluty również zanotowały pozytywne zmiany w przedziale od 1% do ponad 6%. Ogólnie rzecz biorąc, nastroje na rynku kryptowalut są obecnie bardzo pozytywne. Jedziemy dalej. Historyczne dane wskazują, że Bitcoin porusza się śladami globalnej podaży pieniądza EM2 z około dwumiesięcznym opóźnieniem. Analizując wykres BTC EM2, widać spory potencjał do wzrostu Bitcoina. Wiele banków centralnych na świecie, w tym obniżyło stopy procentowe. Amerykański Fed ma w tym roku obniżyć stopy o 50 punktów bazowych, co oznacza spadek kosztu pieniądza. Autorzy artykułu sugerują, że te czynniki mogą ruszyć Bitcoinem i doprowadzić do wzrostów. Na ekranie pojawiają się najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu, a wy posłuchajcie, dlaczego analiza danych makroekonomicznych jest kluczowym aspektem dla inwestorów. Ponieważ te informacje mogą znacząco wpłynąć na rynki finansowe, w tym na Wall Street i kryptowaluty, takie jak Bitcoin. W tym tygodniu planowane są istotne publikacje danych, które mogą wstrząsnąć rynkami i wpłynąć na ich stabilność. Jednym z najważniejszych wydarzeń jest publikacja raportu o zatrudnieniu, który może dostarczyć informacji na temat kondycji amerykańskiego rynku pracy. Te dane mają bezpośredni wpływ na decyzje podejmowane przez Rezerwę Federalną, co z kolei wpływa na politykę monetarną i wartość dolara amerykańskiego. W związku z tym, jakiekolwiek odchylenia od oczekiwań rynkowych mogą prowadzić do znacznych wahań na rynkach akcji oraz w kursie Bitcoina. Dodatkowo, badania dotyczące indeksu ISM usług, które również mają być opublikowane, są wskaźnikiem aktywności gospodarczej w sektorze usług. Wzrosty lub spadki w tym indeksie mogą świadczyć o ogólnej kondycji gospodarki. Stabilność lub niestabilność tego sektora może z kolei wpłynąć na nastroje inwestorów, co przekłada się na decyzje kupna lub sprzedaży akcji i kryptowalut. Uprzedzając te wydarzenia, inwestorzy są w stanie lepiej przygotować się na potencjalne zmiany i dostosować swoje strategie inwestycyjne, aby zminimalizować ryzyko i maksymalizować zyski. Dlatego śledzenie nadchodzących danych makroekonomicznych oraz ich wpływu na rynki jest kluczowe dla każdego inwestora. W tej części odcinka porozmawiamy o kontrowersyjnych prognozach polskiego youtubera i analityka Krypto Stasiaka, który ostrzega przed zagrożeniem dla Ethereum. Stasiak w swoim wideo, które zdobyło wiele uwagi, przedstawia poważne wątpliwości dotyczące przyszłości tej platformy. Na początku Stasiak stwierdza, że Ethereum stoi w obliczu licznych problemów,
które mogą doprowadzić do jego zniknięcia z powierzchni Ziemi. Wychodzi z założenia, że istnieje wiele czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na rozwój i stabilność ETH. Wśród nich wymienia wysokie koszty transakcji, problemy z skalowalnością oraz rosnącą konkurencję ze strony innych platform blockchain, które mogą zyskać przewagę nad ETH. Analizując aktualny stan rynku, Stasiak podkreśla, że Ethereum zmaga się z wysokimi opłatami transakcyjnymi, co sprawia, że korzystanie z platformy staje się mniej atrakcyjne dla użytkowników i deweloperów. Warto zauważyć, że mimo wdrożenia rozwiązania Layer 2, które ma na celu obniżenie kosztów, Stasiak sugeruje, że to może nie wystarczyć, aby przyciągnąć nowych inwestorów. Kryptoanalityk wskazuje również na zmniejszającą się liczbę aktywnych użytkowników, co budzi jego niepokój. Podkreśla, że w miarę wzrostu konkurencji inne kryptowaluty mogą zacząć przyciągać deweloperów oraz inwestorów, co może potencjalnie osłabić pozycję Ethereum na rynku. Stasiak zwraca uwagę, że wielu programistów zaczyna interesować się alternatywnymi blockchainami, które oferują lepsze rozwiązania i mniejsze koszty. Podczas omawiania tego tematu Stasiak wyraża swoje zdanie na temat decyzji, które powinny zostać podjęte przez inwestorów. Sugeruje, aby osoby inwestujące w kryptowaluty dokładnie rozważały swoje ruchy i nie podejmowały decyzji emocjonalnych. Twierdzi, że ważne jest, aby być dobrze poinformowanym o bieżących trendach oraz wierzyć w technologie, w które się inwestuje. Prognozy Stasiaka są dość alarmujące. Przewiduje on, że jeśli ETH nie podejmie zdecydowanych działań mających na celu poprawę swojej pozycji, może dojść do sytuacji, w której wartość ETH znacznie spadnie. Twierdzi, że warto przyglądać się reakcjom rynku oraz wszelkim aktualizacjom i nowinkom związanym z Ethereum. Jego zdaniem, osoby zainwestowane w ETH powinny być gotowe na ewentualne scenariusze, w których nastąpi duża wyprzedaż. Podsumowując, Stasiak przewiduje, że Ethereum może stanąć przed dużymi wyzwaniami, a obecne problemy mogą przyczynić się do jego spadku. Prosi swoich widzów, aby nie ignorowali sytuacji na rynku i z dużą ostrożnością podejmowali decyzje inwestycyjne. W swoim filmie nawołuje do głębszego zrozumienia tematu, oscylując wokół zagadnień związanych z przyszłością technologii blockchain i sfery kryptowalut. A czy wy oglądacie Stasiaka? Jakie jest wasze zdanie na temat? Ethereum padnie, czy będzie to okazja inwestycyjna do dokupienia? W artykule omówiono wypowiedzi Phila Koniecznego na temat inwestowania w Bitcoina oraz strategii, które zaleca dla inwestorów. Dzisiejszy koniec poświęcimy Koniecznemu, jednemu z najważniejszych ekspertów kryptowalutowych w Polsce. Dzieli się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji na rynku Bitcoina oraz strategiami, które inwestorzy powinni stosować, aby maksymalizować swoje zyski. Zapraszam do oglądania. Konieczny zauważa, że w obecnym czasie Bitcoin utrzymuje swoją dominującą pozycję na rynku kryptowalut. Mimo dynamicznych wzrostów jego ceny, wielu inwestorów pyta, czy powinno się przechodzić na altcoiny. Ekspert wskazuje, że obecna faza hossy jest dopiero początkiem większych wzrostów, co oznacza, że należy być cierpliwym i nie podejmować pochopnych decyzji. Konieczny wyraźnie podkreśla, że dla nowych inwestorów kluczowym elementem jest zrozumienie cykli rynkowych oraz nieuleganie FOMO, czyli strach przed przegapieniem. Warto odczekać i obserwować rynek, zamiast szybko podejmować decyzje o zakupach, aby uniknąć strat związanych z nagłymi wahaniami cen. Wielu ludzi zastanawia się, czy teraz jest dobry czas na inwestycje w BTC. Ekspert stwierdza, że jeśli już posiadamy Bitcoina, lepiej jest go utrzymać, ponieważ w dłuższej perspektywie możemy zyskać więcej. Zaleca, by ci, którzy dopiero zaczynają, kierowali się rozsądkiem i dokładnie analizowali rynek przed podjęciem decyzji o zakupie. Konieczny przypomina inwestorom, że wejście na rynek w momencie, gdy Bitcoin osiąga wysokie wartości, nie zwalnia z odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Nie ma gwarancji, że każdy nowy inwestor zdobędzie znaczne zyski, a ryzykowne podejście w poszukiwaniu szybkiego zysku może przynieść więcej szkód niż korzyści. A teraz 3 strategie od Phila Koniecznego. Film Konieczny, polski ekspert w dziedzinie kryptowalut, wyróżnia 3 kluczowe strategie inwestowania w Bitcoina. Pierwszą z nich jest strategia długoterminowa, która zakłada inwestowanie z myślą o długofalowym horyzoncie czasowym. Inwestorzy, wybierający tę strategię, wierzą, że wartość Bitcoina będzie rosła w dłuższym okresie. Ta metoda wymaga cierpliwości i zdolności do znoszenia wahań rynkowych,
ponieważ cena BTC może ulegać znacznym fluktuacjom w krótkim czasie. Drugą strategią jest handel krótkoterminowy, gdzie inwestorzy podejmują aktywne decyzje o kupnie i sprzedaży BTC w krótkich odstępach czasowych. Oparcie się na analizach technicznych oraz trendach rynkowych może prowadzić do szybkich zysków, jednak wiąże się to z wyższym ryzykiem, zwłaszcza dla początkujących inwestorów, którzy mogą nie być w stanie skutecznie przewidzieć ruchów rynkowych. Ostatnią strategią jest często wykorzystywaną przez inwestorów z mniejszym ryzykiem. Ta metoda polega na regularnym inwestowaniu stałej kwoty w bitcoina, niezależnie od aktualnej ceny. Dzięki temu inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko związane z wahaniami cen, ponieważ nabywają aktywa zarówno w okresach wzrostu, jak i spadku. Te strategie są elastyczne i dostosowują się do różnych profili ryzyka oraz celów finansowych inwestorów, co pozwala na lepsze dostosowanie do zmieniającego się rynku kryptowalut. Oczywiście wiemy też o tym, że Konieczny zakupił BTC, gdy jego ceny wynosiła około $600. Podsumowując, Konieczny zachęca do cierpliwego podejścia do inwestowania w bitcoina. Zamiast sięgać po altcoiny w nadziei na szybkie zyski, inwestorzy powinni skupić się na stabilności bitcoina, zrozumieć cykle rynkowe i analizować sytuację na rynku, aby podejmować przemyślane decyzje. To tyle na dzisiaj. Do następnego!